Witam bardzo serdecznie. Małe ślimaczki Achatina wylęgły się z jajek, wyszły na powierzchnię i żerują na liściach. Najpierw myślałem, że będzie tylko jedno jajeczko, ponieważ są słabe warunki, więc zostało zasypane delikatnie, wszystko przygotowane, żeby się wylęgło, a okazało się, że jest całe złoże, które przeleżało w narożniku klatki, terrarium i trzeba je przełożyć na torf do osobnego pojemnika, żeby duże dorosłe ślimaczki po prostu nie skonsumowały swoich jajeczek. Tu widzimy, jak już niektóre się ze ślimaków wylęgły. Ślimak ma to do siebie, że jak wylezie ze skorupki, to tą drobną, małą, białą skorupkę zjada, dzięki czemu ma pierwszą porcję wapnia i może się rozwijać. Małe ślimaki wylęgają się z jaj z pierwociną muszli, czyli tak zwaną muszlą embrionalną. A muszla ślimaka, jako jego szkielet zewnętrzny, pełni bardziej funkcję ochronną niż podporową. Jak widać, już tutaj część ślimaków łaskawie wyszła z ziemi i zaczęła konsumować jarmuż. Powiem tak, że one na wieczór, jak już nie jedzą, to chowają się z powrotem do gleby. W związku z czym będzie teraz je jakoś trudno przełożyć do większej klatki, żeby ich nie uszkodzić. Ślimaki, inaczej brzuchonogi, występują w wodzie i na lądzie. Nie ma natomiast wśród nich gatunków zdolnych do latania. No i fajnie, że nie ma ślimaków latających, choć mogłyby być. Gromada ta jest niezwykle bogata w gatunki i bardzo zróżnicowana. Zalicza się do niej około 100 000 gatunków, z czego u nas w Polsce występuje 6 gatunków morskich oraz 200 gatunków lądowych i około 50 słodkowodnych. Tutaj mamy już kolejne rzuty, jak ślimaki wyłażą z ziemi i robią dziury w jarmużu i w cykorii. A o pozostałych informacji. Większość gatunków żyje ślimaków w morzu, na świecie oczywiście. Zwykle charakteryzują je bardzo duże bogactwo barw i kształtów. Nie brak też słodkowodnych, ziemnowodnych i lądowych. Wymagają zwykle dużej wilgotności środowiska. A tutaj już widać, jak już te ślimaki mają kolorowe muszelki i po odkryciu liścia cykorii widać, jak się przyczepiają od spodniej strony i wyjadają sobie małe otwory. Ponieważ muszle są przezroczyste, to co zjedzą, taką mają ubarwienie w środku muszli. Większość tych osobników ślimaków waha się poniżej 1 mm aż do kilkudziesięciu centymetrów. Największa znaleziona muszla należąca do Syrinx arunatus mierzy 91 cm. No ale te nasze ślimaki aż tak olbrzymie nie są. A tu w przyspieszeniu na timelapsie widać, jak zasuwają. A najlepiej ten jeden po lewej stronie, który powędrował sobie po krawędzi na bok. Myślał, że gdzieś ujdzie, ale nie znalazł nic ciekawego, więc wrócił. Pochowały się potem i żyją sobie, rosną.